Zapraszam na pierwszą część relacji z naszego pobytu na Rodos. W tym odcinku pokażę hotel, w którym byliśmy oraz najbliższą okolicę. Lecimy na Rodos. 2 samoloty 14:40 startują na Rodos. My lecimy Enterem. Szanowni Państwo, zapraszam na pokład samolotu Enterem numer 5193 na Rodos. To jest rękaw, którym się wychodzi do autobusu. Dzień dobry. Dzień dobry. 16, kochanie, tak w środku mniej więcej, tam gdzie drzwi. Dzień dobry, od razu informuję, że tutaj mamy miejsce ewakuacyjne, wszystkie właśnie torby. Jestem świadomy. Wszystko musimy dać do góry. Warszawa żegna nas deszczem. Ale blisko. To jest półwysep Halkidiki. Teraz widać już Rodos. Przy samym brzegu jest pas startowy. Najpierw nam pokażę całą wyspę, a potem wyląduje. No i już lotnisko, już pas. Prosimy o pozostanie na swoich miejscach do czasu całkowitego zatrzymania samolotu i wyłączenia sygnalizacji zewnątrz pasem. Dziękujemy, do widzenia. Dziękujemy bardzo, do widzenia. I to cały port lotniczy, widzisz? Varsovia Enter drugi. Tak wygląda widok z drzwi z naszego pokoju. I teraz pokażę, jakby kogoś interesowało, pokój 308. Oczywiście to nie jest pusty pokój, tylko my już tutaj kilka dni mieszkamy. Dlatego są tutaj nasze rzeczy, nasze walizki. Fajnie, że jest ten zestaw, bo jak ktoś lubi sobie rano kawę wypić, to gorzej, że trzeba ją w kubkach pić papierowych. Łóżka są ok, chociaż są 2 oddzielne, ale się nie rozjeżdżają. No ale to chyba wszędzie, nie? W pokoju są 2 fotele i stolik. Stoliczek, szafki nocne. Tutaj jest półka na walizki, na inne gadżety. Mała lodóweczka. Safe, jeżeli ktoś chce skorzystać. Na górze jest półka bardzo wysoka, a nie ma półek takich bocznych, na których można by było ewentualnie wyłożyć Często jest ubrania. słupek z półkami, nie? Tak. Balkon jest dość duży. Stoliczek, 2 krzesełka. Widok jest fajny, bo na górę. Jesteśmy na tym piętrze. Pod spodem są pokoje z indywidualnymi basenami. Umywalka jest duża. Troszkę kran jest niewygodny, ale da się przeżyć. Ale niezły, bo można napełniać łatwo butelkę, czajnik. No tak. I teraz prysznic. Przepraszam, jest wanna. Wąska wanna, chcę zaznaczyć. Jak ktoś się kąpie, to wszystko jest na podłodze. Co prawda jest kratka ściekowa, ale nie zlatuje to w taki sposób, żeby zleciało, więc trzeba ostrożnie się kąpać. Następna wada. Prysznic jest tylko tak umocowany. Nie ma możliwości powieszenia u góry, chyba też dlatego, żeby nie pryskać na całą łazienkę. Tu są tylko 2 haczyki na ręczniki kąpielowe. Natomiast ręczniki do rąk my wieszamy na klamce. Jest suszarka, ale to jest standard i powinno tak być. Czystość. W miarę czyste, ręczniki wymieniane codziennie, płyny też są uzupełniane. I jeszcze co bym pokazał, nie wiem czy to jest zepsute w naszym pokoju, znaczy to akurat jest zaleta, że ta karta właściwie nie musi tu siedzieć, bo kiedy ją zabieramy, wychodzimy,
cały prąd działa, klimatyzacja działa, to może dobre i klimatyzacja też jest w porządku, Tak, nie? klimatyzacja. Indywidualna, taka normalna klimatyzacja, która działa tak jak my chcemy i tu nie ma żadnego problemu. Ja tą kartę bardziej wkładam tutaj dlatego, żeby jej po prostu nie szukać później. Jeszcze wada, to drzwi. Tak, to znaczy te Drzwi, o, widać, o, tutaj pięknie, widać. Czekaj, zrobimy może tak, że zrobimy, nie da się, bo ciemno tak. nie zrobimy, nie? Widać, O, w to drzwiach bardziej są szpary szpary. widać, nie? Tam jest góra, na którą chyba jednak nie wejdziemy, bo wygląda dość ostro. No i co? Tu jest basen. Za basenem restauracja i bar. No i tutaj z daleka pokażę basen. Dzisiaj tak się zdarzyło, że nie zjedliśmy obiadu, nie zdążyliśmy na obiad. Normalnie w takich hotelach idzie się do baru przekąskowego i jest bardzo duży wybór. Tutaj wygląda to tak, że są tylko takie jakieś, nie wiem co to jest, nie ma talerzyków, po prostu bierze się coś takiego w rękę i się je. Wzięliśmy sobie kawę, tak wygląda kawa czarna, tak wygląda cappuccino. Pewnie małych kubków nie było, to nalali w duże. No to właściwie tak dogrywka do hotelu, bo hotel ma zaletę, że ma dość blisko do plaży, chociaż niektóre hotele mają swoją plażę, a tutaj trzeba albo leżeć na ręczniku, albo sobie wynająć parasol i co to się pod parasolem ma? A, te leżaki. Oczywiście plaża Sambika jest tam za tą górką, ale niestety nie da się tędy dojść, a płynąć by było dość szybko. I tak wygląda najbliższa plaża. Też dobra. Tak naprawdę to tutaj... No są kamienie, a wejście żwirkowo-kamieniste. Ale to tylko plaża jest taka kamienista, Nie, wejście też. ale tam to wejście jest takie naprawdę piaszczyste, dość gładkie. Nie, kamienie, Dość, widzisz. ale sama woda już jest na piasku. Są tu jakieś hotele, pootwierane wszystko, nie ma żadnych furtek na szyfr. Pamiętasz, że na Kanarach nie dałoby się tak na teren obcego hotelu wejść? Albo wejście przez recepcję, albo czasami dodatkowe furtki, do których goście... Tutaj często odbywają się jakieś Animacje. w tym hotelu. Posłuchaliśmy też. No tak naprawdę gdybyśmy usiedli, pewnie nikt by nie zauważył. A my idziemy, bo Columbia to jest ta główna wielka plaża i za tym kościółkiem jest gdzieś tam taka plaża zatokowa i tą plażę zaraz pójdziemy pokazać. Ale wszystko po kolei. Staramy się iść wzdłuż plaży, ale niekoniecznie po plaży. Zobaczymy, czy tam nie ma zejścia na dół, wiesz? To są plaże hotelowe. Oczywiście wszędzie język polski, nie tylko w naszym hotelu. Znaczy po takich większych kamykach, kochanie, to się bardzo ładnie idzie i ją wcale nie brudzą. Jak byliśmy na Simi, to przewodniczka powiedziała, że kiedyś większość to byli Anglicy, od czasów COVID-a pierwszą narodowością turystów są Polacy. Przy okazji pokażę, jak wygląda pięknie woda. Kochani, ale zobacz, na tych kamykach pięknie wygląda. I chyba tak jest tam wszędzie, że wejście jest takie troszeczkę piaszczyste, dalej są znowu kamyki, ale powiem prawdę, ja mogę tu wchodzić bez żadnych butów specjalnych. Woda jest krystaliczna. Woda jest piękna i tu i tu. Tutaj faktycznie te kamyki tworzą tak jakby jeszcze dodatkową przejrzystość tej wody, ale na Sambice też była taka sama. Tyle, że cały czas piasek. Wszędzie piękny, czysty piasek. To są cały czas prawdopodobnie leżaki hotelowe. I w tej chwili, żeby wyjść do miasta, musimy chyba znaleźć jakieś wyjście, a jak nie, to po prostu przejdziemy przez hotel. Powiemy Kalimera w recepcji i pójdziemy dalej. Dochodzimy do końca tej długiej, prostej plaży w Kolumbii. I chyba teraz wyjdziemy już na górę, bo myślę, że tam się nie da dalej przejść. Szliśmy schodkami z tej głównej plaży i wchodzimy na tą małą plażę, taką zatoczkową. No, przy okazji cennik 10 euro cały dzień. No i ta plaża jest taka, bardziej przypomina plażę piaszczystą.
właśnie przed chwilą to, co nagrałem i przynajmniej fragmenty pokazałem, to pani, która weszła w stroju kąpielowym do cerkwi, do kapliczki, nieważne jakiej. Nawet na wczasach to trzeba szanować religię, nawet jeżeli to nie jest nasza. No i z tej strony port i plaża. A to już początek ulicy Eukaliptusowej. Byliśmy tu wiele razy wieczorami. Dzisiaj chyba pierwszy raz tak przyszliśmy przed kolacją, bo mieliśmy trochę czasu. To jest przystanek komunikacji publicznej KTEL, Rhodos. To jest ciekawe, że te autobusy chyba jeżdżą tylko w jednym kierunku, bez względu na to, czy autobus jedzie z Lindos do Rhodos, czy z Rhodos do Lindos, to całą tą Kolimbię przejeżdża w jednym kierunku. Dlatego jak się stoi na przystanku, to są na nim wszystkie kierunki, zarówno te południowe, jak i północne. I nie ma czegoś takiego, że trzeba wiedzieć, w jakim kierunku się jedzie i na odpowiednim przystanku się ustawić, bo przystanek jest po prostu tylko po jednej stronie. I wszystkie autobusy robią taką pętelkę po Kolimbii w jedną stronę. Mieliśmy 2 razy taki przypadek, że autobusem jechaliśmy z tamtej strony, a jakiś samochód wjechał tutaj i musiał się cofać. Myślałem naprawdę, że to jest ulica dwukierunkowa i że tylko dobra wola tego kierowcy, że przepuścił autobus, ale nie, okazuje się, że ludzie po prostu, tak jak ten samochód, zobacz, on wjechał pod prąd. Kolejny samochód, który wjechał pod prąd, więc to, co mówiłem wcześniej, że ulica jest dwukierunkowa i jeszcze z takim parkingiem, nie było prawdą. Ulica jest jednokierunkowa. Restauracja, do której wieczorem zawsze są kolejki. Ja teraz tak przelecę, żeby mi się nagrało wszystko. Spróbujemy później w miarę odtworzyć to menu. Patrzyliśmy w restauracji obok, gdzie nie było kolejek, no i tam ceny oczywiście były o wiele wyższe, ale podejrzewam, że to nie same ceny powodują, że tu stoi kolejka. Tu są przykładowe ceny wycieczek lokalnie organizowanych. No i to był nasz spacer przedkolacyjny. Oczywiście nie ma tak dobrze i po południu też tu na pewno przyjdziemy. Po południu, co ja mówię, po kolacji. O, a to taka ciekawostka. Tablica rejestracyjna, która jest przyciemniona tak jak szyba. Ale jestem, jak to działa? Czy no w Polsce by to chyba nie przeszło. Tutaj nie byliśmy wcześniej, dlatego teraz idziemy sprawdzić, co jest po tej stronie. Tutaj na prawo jeszcze do samej skały jest piękna plaża. Ona jest taka jak tamta, że jest taka żwirkowo-piaszczysta, ale moim zdaniem to nie jest problem, nie kochanie, te kamyki. No nie, ale nie ma gdzie się położyć. Po czemu? Jest tyle piachu. Byś chciał za tymi leżakami leżeć? Ja nie. No ale tu są miejsca, tam są miejsca, tam pod skałą są miejsca, zobacz. Już bym na pewno zapłaciła za leżankę. No to ja nie mówię, że nie. Z każdej strony skał jest taki ślad, tak jakby woda kiedyś była wyżej. Zgodnie z informacją, którą widzieliśmy wcześniej, o tej porze powinno się dać zjeść jakieś przekąski. No i zobaczymy, czy jest coś innego niż to, co wczoraj po południu. Nic nowego, to chyba te, które były wczoraj, zostały do dzisiaj. Tak wygląda pokój do przechowywania bagażu. Oczywiście żartuję, bo to jest po prostu lobby.